Witam wszystkich. Pozdrawiam serdecznie z miasta Jinshu w północno-wschodnich Chinach i powiem dzisiaj o 5 zaskakujących rzeczach, które powaliły mnie na kolana w Chinach. Zapraszam. Pierwsza sprawa to jest zatłoczenie. Druga sprawa to jest brak znajomości języka angielskiego przez Chińczyków. Trzecia kwestia: Chińczycy są bardzo rozgadanym narodem. Czwarta rzecz to są totalnie odmienne nawyki kulturowe i higieniczne też. Piąta sprawa to nawyki żywieniowe Chińczyków. Zapraszam. Na początku chcę powiedzieć, że jestem w Chinach pierwszy raz. Przyjechałam tutaj na miesiąc i te 5 rzeczy zaskoczyły mnie niesamowicie po pierwszym tygodniu pobytu. Jako pierwsze wspominałam zatłoczenie. Słuchajcie, wszyscy wiedzą, że w Chinach żyje ponad 1,4 miliarda ludzi. Natomiast jest to ilość niewyobrażalna i dopóki się tego nie doświadczy, nie pobłądzi w tłumie, dopóki nie będzie można przejść na drugą stronę ulicy, bo aż tyle osób czeka do przejścia i ktoś tego nie doświadczy, to jest to absolutnie temat trudny do powiedzenia. Ja pokazuję Wam na filmie kilka różnych ujęć z ulic, ze sklepów, z takiego życia codziennego, żebyście zobaczyli faktycznie, jaka ilość ludzi tutaj jest, mieszka, porusza się, komunikuje się ze sobą. Jest to naprawdę coś niewyobrażalnego. Momentami czuję się, jakbym była w ulu i mam totalny brak możliwości ruchu. Zaskakujące dla mnie też jest to, że Chińczycy sami sobie nie przeszkadzają. Po prostu jak jest tłum, oni potrafią się wpasować w bieżącą scenerię i robić po prostu swoje. No my w naszej kulturze europejskiej mamy troszeczkę inaczej. Nie chcemy, żeby kogoś potrącić, uderzyć, nie położymy się przy kimś na stoliku. Jest to dla nas, można by powiedzieć, troszeczkę nawet niegrzeczne zachowanie, natomiast oni mają ochotę poleżeć, to się położą na pierwszej ławce, na przykład na zajęciach w trakcie moich wykładów. Mają ochotę pospać sobie w kantynie studenckiej, rozłożą sobie kurtkę, położą pod głowę i ucinają sobie krótką drzemkę. Są to zwyczaje, które są totalnie odmienne, szokują na pierwszy rzut oka, ale z drugiej strony po prostu jest ich tutaj tak dużo, mieszkają w tak dużym zatłoczeniu. Pokazuję też bloki na filmie, w jak ogromnych i wysokich budynkach żyją ludzie w Chinach, że jest to po prostu wyjaśnienie ich podejścia do tłumu i ich akceptacji tłumu. Druga sprawa, o której chcę powiedzieć, jest to fakt, że Chińczycy nie znają angielskiego. Oczywiście tu wielki szacun dla tych osób, które znają, biegle się komunikują i potrafią dyskutować w tym języku. Natomiast powiem tak, mam w swoim otoczeniu i osoby wykształcone, i młodych studentów, którzy niestety angielskiego nie znają, a przynajmniej nie w takim stopniu, żeby swobodnie się komunikować. I coś jeszcze tutaj zaobserwowałam. Młodzi ludzie są bardzo uczeni, jeśli chodzi o angielski z gramatyki, natomiast nie mają takiej wyrobionej płynności komunikacyjnej w tym języku. No i tutaj też w kontekście mojej pracy jest duże łamanie ich wewnętrznych barier po to, żeby zechcieli ze mną dyskutować na zajęciach i żebyśmy mogli prowadzić bardziej interaktywne i komunikatywne wykłady niż tylko takie ex cathedra, że profesor mówi, a student słucha. Staram się, udaje mi się, aczkolwiek idzie ciężko. Jest taka grupa młodych ludzi, którzy fajnie już mówią, ale po prostu się obawiają, natomiast pozostałe osoby niestety cały czas oczekują tłumaczenia. I jeszcze tutaj jest jedna kwestia dotycząca angielskiego. Słuchajcie, jak pójdziecie do kawiarni kupić sobie kawę, to wywołacie duży popłoch, tak jak ja wywołuję, bo przyszła osoba, która mówi po angielsku, ma jasne włosy, białą skórę i czego ona chce. Niektórzy się boją, niektórzy nie wiedzą, o co chodzi, rozkładają ręce, ale są też i sytuacje, i tutaj też załączam filmy, gdzie młodzi ludzie, młodzi sprzedawcy korzystają z translatorów. Jest kilka osób, które stara się mi pomóc, obsłużyć, zadają mnóstwo pytań o to, jaką ja tą kawę chcę, czy gorącą, czy zimną, czy z mlekiem, czy z cukrem, czy z połową dawki cukru. Naprawdę starania ich, żeby skomunikować się z osobą obcą, są bardzo duże, bardzo to doceniam i tutaj zasługuje to naprawdę na podkreślenie.
Dlatego też trzecią rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła wśród Chińczyków, jest fakt, że oni mimo bariery językowej starają się być bardzo komunikatywni i są bardzo komunikatywni. Tutaj mogę podać taki przykład. Jeżeli chcę coś kupić, ktoś widzi, że jestem obca, nie mówię po chińsku, bo mam karteczkę z rozpisaniem, co ja chcę, to zadaje mi bardzo dużo pytań, żeby spełnić moje oczekiwania co do zamawianej potrawy na przykład. I bardzo dużo gestykulują, krzyczą. Ten ich tembr głosu jest taki, że ja nie wiem, czy są źli, że ja przyszłam, czy są źli, że ja nie rozumiem, czy denerwują się sami na siebie, że nie rozumieją, o co mi chodzi i nie mogą spełnić moich oczekiwań. Jest to naprawdę bardzo trudne, ale starają się być bardzo pomocni i to jest też niesamowite. Na filmie widzicie, gdzie pan ochroniarz obsługujący kolejkę górską starał się bardzo mi wytłumaczyć zasady bezpieczeństwa. No oczywiście ja po chińsku nie rozumiem, on nie rozumie w żadnym innym języku, więc zabrał mnie do takiej instrukcji obrazkowej i tam starał się bardzo mocno gestykulując tłumaczyć mi zasady, żebym nie spadła z tej kolejki. Jednak w końcu poddał się, posłużył się translatorem i stwierdził, że jeżeli nie znam chińskiego, to nie mogę jechać kolejką górską. I niestety nie pojechałam. Podam natomiast jeszcze jeden przykład ich wielkiej chęci komunikacji z nieznanym przybyszem, mimo braku znajomości języka angielskiego czy jakiegokolwiek języka. Słuchajcie, jest tu taki punkt, gdzie bardzo lubię sobie zamawiać kawę. No i jak przyszłam pierwszy raz, to było wielkie poruszenie, bo bardzo trudno było się dogadać na migi, jaką ja kawę chcę, bo menu było też spisane oczywiście po chińsku, więc nawet nie było obrazków, żeby palcem dokładnie pokazać, więc naprawdę ten proces zamawiania kawy trwał bardzo długo. Ale udało się, kawę wypiłam, byłam zadowolona. Poszłam tam następnego dnia. No i tutaj było moje wielkie zaskoczenie, bardzo pozytywne, bo od razu jak wchodziłam przez drzwi, jeden z pracowników z wielkim wrzaskiem, co się przestraszyłam, wybiegł na zaplecze i wrócił z taką wielką kartką, na której po angielsku było rozpisane menu. I mogłam wybrać swobodnie, jaką kawę chcę. Już nie musiałam się gimnastykować, żeby tłumaczyć, że kawa ma być gorąca, a nie zimna, bo oni piją przeważnie zimną kawę. Ile ma być tego cukru i jak mają mi to podać, czy na miejscu, czy na wynos. Więc naprawdę byłam pod wielkim wrażeniem przygotowania się tych ludzi do wizyty nieznajomych, nie mówiących po chińsku. Brawo dla nich! Pójdę tam jeszcze wiele razy i będę piła właśnie kawę u nich. Czwarta kwestia, która mnie zaskoczyła i nadal zaskakuje i do niej się chyba nigdy nie przyzwyczaję, to są totalnie różne zachowania higieniczne w porównaniu z Europejczykami. I to jest coś, co razi bardzo na początku. Nawet nie powiem, że jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. Nawet nie jestem w stanie zbyt długo o tym mówić na filmie, ponieważ nie są to rzeczy zupełnie oczywiste dla nas Europejczyków. Czyli podam tutaj parę przykładów, używając jak najbardziej delikatnych sformułowań. Czyli Chińczycy dotykają nosa, plują, chrząkają, drapią się w różnych miejscach. Tutaj jest to aktywność na porządku dziennym. Nawet student, który siedzi na pierwszej ławce naprzeciwko profesora, wykonuje tego typu działania i jest to takie bardzo frustrujące dla mnie, bo po prostu nie jestem przyzwyczajona. Natomiast jest jeszcze kwestia a propos zachowań higienicznych, o których chcę powiedzieć. Słuchajcie, w toaletach nie ma papieru toaletowego ani mydła. Jest to dla mnie, dla osoby, dla której bezpieczeństwo i higiena to są podstawowe elementy pracy, to bym powiedziała, w ogóle tego nie akceptuję, nie przyjmuję. Natomiast dla nich jest to normalne. Nawet w galerii handlowej, gdzie łazienki są piękne, to tego papieru toaletowego nie ma. I też nie zawsze jest dyspenser na mydło. Więc ja noszę ze sobą małą buteleczkę mydła, chusteczki higieniczne, bo już jestem przygotowana. Nauczyłam się od Chińczyków, bo na przykład student, jak chce wyjść w trakcie zajęć, pokazuje mi papier, wskazując, czy może wyjść do toalety. Tak to się po prostu odbywa. Inny kraj, inna kultura, inny zwyczaj. Po prostu jest inaczej. Piąta i ostatnia rzecz, o której dzisiaj chcę powiedzieć, to jest fakt, że Chińczycy jedzą bardzo dużo.
marnują bardzo dużo jedzenia, produkują bardzo dużo plastiku. Jest to dla mnie coś bardzo trudnego do zrozumienia. Jedzą tak bardzo dużo, że jak patrzę na talerze, zapełnienie tych talerzy, na ilość ryżu, którą spożywają, mięsa, warzyw, no to po prostu chyba bym pękła, gdybym tyle zjadła, mówiąc szczerze. Natomiast dla nich jest to normalny posiłek i jedzą dużo, dużo zostawiają, dużo marnują, dużo jedzenia się wyrzuca. No i z drugiej strony, jak się idzie do kantyny i kupuje jedzenie na wynos, no to wszystko jest pakowane po prostu w plastikach. Mało tego, nawet jak się kupuje jogurt czy serek w sklepie spożywczym, to pod dekielkiem będzie przyklejona łyżeczka plastikowa po to, żeby łatwiej sobie móc ten jogurt spożyć. Nie wiem po co, bo jak się zabiera jogurt do domu, no to przecież mamy własne łyżki, którymi możemy spożyć dany jogurt. Natomiast tutaj wszystko dostaje się zapakowane w plastikowych torebkach, śmieci jest bardzo dużo, ale tu uwaga, muszę podkreślić, naprawdę jest czysto, przynajmniej w tym miejscu, gdzie ja jestem. Śmieci nie walają się po ulicach. Widziałam gorsze sytuacje na przykład w Tunezji, gdzie faktycznie fruwające reklamówki były na porządku dziennym. Natomiast tutaj na terenie kampusu akademickiego naprawdę jest super czysto. Byłam też już w wielu miejscach poza terenem kampusu i też mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, to jest czyste miasto. Natomiast zaskakujące jest dla mnie to, że nie ma kosza na śmieci. Po prostu jak piję wodę, wypiję do końca, to nie mam z tą butelką co zrobić. Nie ma kosza, nie ma. Nie wiem, gdzie oni wyrzucają, bo nie widziałam też nikogo, żeby ktoś szedł i po prostu tak sobie wyrzucił śmieci na chodnik. Nie wiem, tego jeszcze nie złapałam. Jestem tu dopiero tydzień. Będę obserwować życie Chińczyków, będę relacjonować, dlatego oglądajcie moje filmy, zwłaszcza te osoby, które wybierają się tutaj do Chin, po to, żeby być lepiej przygotowanym na ewentualne sytuacje, które mogą się Wam zdarzyć w trakcie Waszego pobytu. Dziękuję za oglądanie, śledźcie kanał i do zobaczenia w następnym filmie.